Kiedy tworzymy nasze testy, możemy w tych testach oczywiście wykorzystywać najbardziej popularne typy pytań, czyli na przykład pytania wyboru wielokrotnego, czy uzupełnianie tekstów jakimiś krótkimi słowami, dopasowywanie, ale również możemy tworzyć pytania polegające na opisywaniu ilustracji. To jest przykład takiego pytania, gdzie mamy ilustrację, pod ilustracją znajdują się etykiety i zadaniem studenta jest umieszczenie tych etykiet we właściwych miejscach na ilustracji. I jak widać na ilustracji znajdują się tak zwane hotspoty, czyli miejsca, gdzie należy te etykiety umieścić, czyli nie ma takiej opcji, żeby student umieścił etykietę w innym miejscu. Musi tą etykietę umieścić w jednym z miejsc, gdzie są te właśnie hotspoty, czyli miejsca aktywne, w które można upuścić etykiety. Oczywiście, jeśli będzie poprawnie, to wtedy student zdobędzie punkt, jeśli będzie błędnie, to wtedy student punktu nie zdobędzie. Zwróćmy również uwagę na to, że w tym pytaniu możliwe jest również dodanie etykiet zbędnych, zmyłkowych, których student po prostu nie musi i nie powinien wykorzystywać. Zobaczmy też drugi wariant tego pytania, wariant, w którym jest etykiet więcej, ale dodatkowo te etykiety są w kilku grupach, czyli mamy grupę szczyty, to jest ta pierwsza grupa etykiet, mamy grupę inne miejsca geograficzne, tak to nazwijmy, i mamy etykiety w grupie budynki. No i teraz te etykiety można umieścić tylko w tych miejscach, które są przeznaczone na etykiety szczytów, natomiast etykiety innych miejsc można umieścić tylko w tych hotspotach, w tych miejscach, które nie są szczytami i nie są budynkami, natomiast oczywiście etykiety budynków można umieścić tylko z kolei w tych miejscach, które są przeznaczone na budynki. I zobaczmy jeszcze trzeci wariant tego rodzaju pytania, ponieważ jak widać na tym przykładzie, czasami te hotspoty, czyli miejsca, gdzie studenci mają za zadanie umieścić etykiety, mogą być słabo widoczne. Po prostu dlatego, że na obrazie pod tymi hotspotami jest kontrast tak ustawiony, że te hotspoty mogą być niezbyt widoczne, więc wtedy student nie bardzo będzie wiedział, gdzie taką etykietę powinien umieścić. Więc żeby studentom ułatwić to zadanie, możemy na obrazie dodatkowo jeszcze na przykład wstawić strzałki, natomiast uwaga, taka modyfikacja już nie odbywa się na platformie Delta, tylko trzeba ją wykonać w jakimś programie graficznym wcześniej, przed umieszczeniem takiego obrazu w pytaniu i wtedy dopiero taki obraz ze strzałkami umieścić w pytaniu i pododawać do niego etykiety i odpowiednie miejsca na upuszczanie, czyli hotspoty. Zobaczmy teraz, jak takie pytania możemy stworzyć. Oczywiście na ekranie edycji zawartości testu klikamy Dodaj nowe pytanie, wybieramy rodzaj pytania Przeciągnij i upuść na obrazek i klikamy Dodaj. Wprowadzamy nazwę pytania, wprowadzamy polecenie, następnie w miejscu, gdzie mamy zaznaczony podgląd, umieszczamy fotografię, która będzie tłem tego naszego ćwiczenia. Ta fotografia jest wczytywana poniżej. I teraz mamy dwie sekcje, które będą nas najbardziej interesowały. Przyciągane pozycje i obszary upuszczania. W tej pierwszej sekcji definiujemy etykiety, które będą następnie przeciągane na zdjęcie, a w drugiej sekcji definiujemy miejsca, czyli te hotspoty, obszary, gdzie te etykiety mają być upuszczone. Rozwijamy zatem sekcję przeciągane pozycje. Warto od razu zaznaczyć, żeby te etykiety były za każdym razem losowane, żeby kolejność tych etykiet za każdym razem, kiedy student wejdzie do tego testu, była wyświetlana inna, żeby te etykiety nigdy nie były w tej samej kolejności.
rzeczy nie zawsze były w tej samej kolejności. Następnie wybieramy rodzaj etykiety, czyli etykieta będzie etykietą tekstową i wprowadzamy, że ta etykieta ma być opisana Kościelec. I tak samo robimy z pozostałymi etykietami, czyli też etykieta tekstowa i Kozi Wierch. I przeciągana pozycja trzecia to jest też etykieta tekstowa i na tej etykiecie będzie Świnica. No i możemy oczywiście również stworzyć etykietę zmyłkową, która nie będzie potrzebna do wykorzystania przez studenta i na przykład wpisać mnich. W tej chwili możemy już zwinąć tą sekcję przeciągane pozycje i rozwinąć sobie sekcję obszary upuszczania. I teraz, żeby zdefiniować obszary upuszczania, powinniśmy wpisać tutaj w tych polach lewo i góra współrzędne tych obszarów upuszczania dla każdej z tych etykiet, czyli wybieramy etykietę i tutaj powinny się pojawić współrzędne, gdzie ta etykieta ma być umieszczona. Ale najprościej jest po wybraniu tej etykiety, zauważmy, że ona się nam pojawia w rogu naszej fotografii. I wtedy wystarczy, że przeciągniemy tą etykietę w odpowiednie miejsce i zauważmy, że te współrzędne już się same wypełniły. I tak samo możemy zrobić z pozostałymi etykietami, czyli Kozi Wierch i Świnica również sobie tutaj wybieramy. Nie wybieramy etykiety mnich, ponieważ jest to etykieta zmyłkowa, mnicha na tej fotografii nie ma, więc studenci nie powinni tej etykiety nigdzie umieścić. No i teraz wracamy znowu do zdjęcia i etykietę Świnicy przeciągamy w to miejsce i etykietę Kozi Wierch przeciągamy w to miejsce i tak naprawdę możemy już zapisać zmiany w tym pytaniu, ale jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić często uwagę. Standardowo każde pytanie na platformie Delta ma przyznane 1 punkt. Natomiast w przypadku pytań, tak jak to pytanie, które tak naprawdę polega na sprawdzeniu wiedzy o 3 szczytach, możemy chcieć, żeby to pytanie było warte 3 punkty. Więc możemy od razu w tym momencie zmienić domyślną punktację za to pytanie na 3 punkty. Oczywiście możemy to również zrobić później, już w samym quizie, ale kiedy na etapie tworzenia pytania tak zrobimy, to wtedy to pytanie będzie domyślnie miało 3 punkty, zarówno w tym quizie, który w tej chwili tworzymy, jak i w innych ewentualnie quizach, gdybyśmy to samo pytanie w innym quizie użyli. I zapisujemy zmiany i widzimy, że nasze pytanie już w quizie jest dodane i jest dodane za 3 punkty. I jeśli teraz wejdziemy w podgląd naszego quizu, to możemy zobaczyć, jak to nasze pytanie wygląda. Zobaczmy teraz drugi wariant tego pytania, czyli wracamy do edycji pytania i oprócz szczytów dodamy również inne miejsca i dodamy również budynki. Więc rozwijamy znowu sekcję przeciągane pozycje. Mamy już stworzonych 4 etykiety. Klikamy, że chcemy stworzyć więcej tych przeciąganych pozycji. I wprowadzamy kolejne 3 przeciągane pozycje, czyli będzie etykietą tekstową i ta etykieta to będzie na przykład Roztoka Stawiańska. Ale uwaga, Roztoka Stawiańska nie jest szczytem i chcemy rozróżnić te 3 rodzaje etykiet: szczyty, inne miejsca i budynki. Więc Roztoka Stawiańska nie będzie w grupie A, tylko będzie w grupie B. I pozycja 6, etykieta numer 6, również będzie tekstowa, również będzie w grupie B, bo jest to miejsce inne niż szczyt i będzie to hala gąsienicowa. I tak samo w tej samej grupie B mamy jeszcze jedną etykietę tekstową, czyli czarny staw gąsienicowy i oczywiście w taki sam sposób dodajemy etykiety dotyczące budynków, czyli pozycja
8 teraz, przeciągany tekst, to będzie z kolei grupa C i pierwszy z tych budynków to jest Betlejemka i kolejna pozycja, 9, też grupa C, to będzie stacja IMGW i 10 pozycja, również grupa C, to będzie zmyłkowa etykieta schronisko PTTK. Schroniska PTTK nie widać na tej fotografii. I klikamy obszary upuszczania i tak samo musimy teraz dodać więcej tych obszarów upuszczania czy stref zrzutu, czyli w tej chwili dodajemy strefę zrzutu dla Roztoki Stawiańskiej, hali gąsienicowej i Czarnego Stawu i znowu klikamy więcej pustych stref zrzutu. Możemy sobie zwinąć tą sekcję przeciągane pozycje, żeby trochę mniej przewijania było i kolejne etykiety, które będziemy chcieli stworzyć, to Betlejemka i stacja IMGW i w tej chwili te etykiety musimy wstawić na naszą fotografię. Jak widać, troszkę nam wyjeżdża ta fotografia poza nasz ekran, więc można zwinąć bloki i dzięki temu będziemy mogli te etykiety ustawić tam, gdzie należy. Czyli to jest ostatnia etykieta, prawdopodobnie jest to etykieta stacja IMGW, z tym, że nie za bardzo to widać, a to jest prawdopodobnie etykieta Betlejemka. I Czarny Staw gąsienicowy, hala gąsienicowa i Roztoka Stawiańska. I wszystkie etykiety już mamy ustawione. Zostawiliśmy jako zmyłkowe etykiety na temat mnicha i na temat schroniska PTTK. Tych etykiet nie wykorzystujemy, zapisujemy zmiany. I teraz tak, zauważmy, że dodaliśmy kolejne etykiety do naszego pytania, natomiast nie zmieniła się punktacja za to pytanie, więc powinniśmy teraz uaktualnić naszą punktację za pytanie. I warto jeszcze sprawdzić, czy na pewno poprawnie ustawiliśmy etykiety dla budynków Betlejemka i stacja IMGW, ponieważ słabo było widać te teksty, więc otwieramy sobie podgląd tego pytania i klikamy wypełnij poprawnymi odpowiedziami i wtedy widzimy, że tak, tutaj jest stacja IMGW, a tutaj jest Betlejemka, czyli jest poprawnie. I trzeci wariant tego pytania, czyli ten, w którym mamy 3 grupy etykiet i dodatkowo mamy jeszcze strzałki. Tak naprawdę różni się to pytanie tylko tym, że w miejscu jako tło obrazu wstawiliśmy nie zdjęcie samo, tylko zdjęcie od razu z wklejonymi do niego strzałkami. I dzięki temu łatwiej jest zobaczyć te etykiety na tej fotografii i poustawiać odpowiednio te etykiety na obrazie.